Dzień dobry kochani, w dzisiejszym filmie pokażę Wam 3 sposoby na wykorzystanie pomidorów z puszki do zrobienia obiadu. Będą to propozycje takie jak fit chłopski garnek, kurczak w stylu orientalnym oraz pomidorowe wegetariańskie gnocchi z mozzarellą. Jeśli tego typu filmy się Wam podobają i chcecie ich więcej na moim kanale, to zachęcam do zostawienia subskrypcji, komentarza oraz łapki w górę pod filmem. Moją dzisiejszą pierwszą propozycją w tym filmie będzie jednogarnkowy chłopski garnek w fit wersji. I tutaj zaczynam od obrania ziemniaków, a tak właściwie to wedle uznania nie musicie ich obierać, możecie dodać takie ze skórką, ważne aby były dobrze oczyszczone. Następnie zabieram się za pokrojenie warzyw, czyli tutaj kroję cebulę i tak wiem, mam specyficzny, a nawet bardzo specyficzny sposób krojenia cebuli, ale tak jestem przyzwyczajona, jest mi bardzo wygodnie, więc jak najbardziej jest ok. Do tego kroję w paski paprykę. Ziemniaki, które są obrane, kroję w kostkę, taką dosyć małą, a im mniejsza kostka, tym ziemniaki szybciej się ugotują. Na sam koniec kroję wędzony filet z kurczaka. Do tego dania świetnie tutaj też by pasowała kiełbaska z piersi kurczaka. Także czy wybierzecie wędzony filet czy kiełbaskę, to już Wasza decyzja. Na patelni rozgrzewam tłuszcz, u mnie jest to oliwa z oliwek. Pamiętajmy, że jest ona świetnym źródłem jednonienasyconych kwasów tłuszczowych. Na rozgrzanej oliwie zaczynam podsmażanie i najpierw podsmażam cebulkę oraz mięso, mniej więcej 4 minuty. Po tym czasie dodaję 1 ząbek czosnku przeciśnięty przez praskę i smażę jeszcze około minutę. Następnie na patelnię dodaję paprykę, a także ziemniaki i dodaję również główny składnik w dzisiejszym filmie, czyli pomidory z puszki. U mnie na jedną porcję wychodzi około połowa puszki. Do tego dodaję bulion warzywny. Ja używam tego bulionu warzywnego w słoiczku z winiary. On jak najbardziej jest ok, ma w porządku skład i zdecydowanie może być wykorzystywany w daniach. Całość przyprawiam pieprzem, bazylią, oregano, a także papryką słodką. Możecie również dodać sól, zależy czy Wasz bulion jest odpowiednio słony. Jeśli jest odpowiednio słony, to możecie to pominąć, a jeśli nie, to dodajcie do smaku. Całość dokładnie mieszam, przykrywam i duszę do momentu, aż ziemniaki będą miękkie, czyli mniej więcej 15-20 minut, ale to najlepiej sprawdzać. Tutaj jak widać danie jest gotowe, ziemniaki są miękkie, papryka też już zmiękła, więc pozostało mi przełożyć do miski. I przypominam, że pod każdym filmem zawsze zostawiam dokładną ilość składników, proporcje, kaloryczność, a także rozkład makroskładników w daniu. Ja jeszcze na wierzch dodałam troszeczkę szczypiorku, bo akurat miałam w lodówce, a szczypiorek to szczerze mówiąc prawie do wszystkiego pasuje. Jeśli szukasz smacznej diety z bardzo prostymi przepisami, dzięki której będziesz gubić kilogramy, a przy tym nie będziesz czuć się jak na przysłowiowej diecie, to koniecznie sprawdź nasze jadłospisy na stronie www.80na20.pl. Moją dzisiejszą drugą propozycją będzie kurczak w stylu orientalnym podany z ryżem. To danie zdecydowanie zasmakuje osobom, które lubią posmak mleczka kokosowego. I tutaj zaczynam od pokrojenia mięsa w kostkę, jest to filet z piersi kurczaka. Następnie przyprawiam go solą, pieprzem, czosnkiem granulowanym, bazylią, a także papryką słodką. I wszystko dokładnie mieszam. Mięso odkładam na bok i zajmuję się krojeniem składników, czyli najpierw kroję cebulę. Następnie kroję kawałek papryczki chili. Jest to tak w sumie opcjonalne, ale powiem szczerze, że w ogóle nie czuć ostrości w tym daniu, jeśli nie damy jej za dużo, więc jak najbardziej polecam. Do tego ścieram troszeczkę imbiru. Na patelni rozgrzewam oliwę, a następnie podsmażam cebulkę, imbir, papryczkę chili, a także mięso. No i całość smażę kilka minut, aż się ładnie podsmaży. W
międzyczasie gotuję również ryż. U mnie jest to zwykły ryż biały tym razem. Gdy całość jest już ładnie podsmażona, to dodaję pomidory z puszki, a także mleczko kokosowe. Całość dokładnie mieszam. Dodaję przyprawy, czyli pieprz, sól, paprykę słodką, czosnek granulowany, a także szczyptę kurkumy. Pamiętajcie tylko, że wedle uznania możecie dodawać zawsze swoje ulubione przyprawy. Do tego dodaję posiekaną natkę pietruszki. Świetnie tutaj będzie pasować kolendra, ale ja nie ukrywam, że bardzo lubię natkę pietruszki, więc u mnie jest to taka wersja, ale jeśli Wy lubicie bardziej taki inny smak, no to polecam kolendrę. I całość duszę jeszcze około 4-5 minut. Po tym czasie danie jest gotowe i przekładam na talerz. Patrzcie, jaki ładny kopiec z ryżu mi wyszedł. Posypałam całość jeszcze troszeczkę natką pietruszki, a także czarnym sezamem. I tak się prezentuje moja dzisiejsza druga propozycja. Jeśli lubicie takie nietypowe smaki, szczególnie smaki mleczka kokosowego, no to wtedy to danie podejrzewam, że Wam bardzo zasmakuje. Dzisiejszą trzecią propozycją będzie chyba mój faworyt. Będą to pomidorowe gnocchi z mozzarellą. I tutaj zaczynam od pokrojenia warzyw standardowo, czyli kroję cebulę, a także siekam czosnek. Następnie również kroję mozzarellę, a także siekam bazylię. W tym daniu zdecydowanie bazylia świeża robi bardzo dużą robotę. Na patelni rozgrzewam standardowo oliwę, będzie to kolejna propozycja dania jednogarnkowego. No i następnie podsmażam cebulkę, czosnek, a także gnocchi. I całość podsmażam mniej więcej 3-4 minuty. Po tym czasie dolewam pomidory z puszki, a także dodaję troszkę wody, całość dokładnie mieszam. Przyprawię solą, pieprzem, bazylią, szczyptą papryki słodkiej. Dodaję również wcześniej posiekaną bazylię i całość zostawiam, duszę mniej więcej 5 minut. Najważniejsze, aby gnocchi były miękkie. Jeśli są miękkie, to znaczy, że danie jest już gotowe. Tutaj dodałam jeszcze troszkę więcej bazylii świeżej. Na sam koniec, gdy danie jest już gotowe, dodaję pokrojoną wcześniej mozzarellę i podsmażam jeszcze mniej więcej minutę, aby ona troszeczkę się rozgrzała na tej patelni. Danie jest gotowe, więc przekładam na talerz. I tak się prezentuje moja już dzisiejsza ostatnia propozycja. Dajcie koniecznie znać, które z tych dań Wam przypadło do gustu. No i będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję, aby mój kanał mógł się dalej rozwijać. I do usłyszenia w kolejnym filmie.